Czołem modelarki modelarze. Rok już się skończył, więc postanowiłem tak samo jak rok temu zrobić podsumowanie tego, co udało mi się dokończyć w trakcie roku 2024. Powiedziałem, że dokończyć z tego względu, że prawie wszystkie modele zostały rozgrzewane już jakiś czas temu. Rok wcześniej, 2, niektóre nawet z 5 lat wcześniej. Zdarzyły się też modele, które od zera były w tym roku zrobione, no ale to chyba ze 2 tylko takie były. Także no już nie przedłużając, zapraszam do oglądania filmu. Pierwszym modelem, który skończyłem, to jest SDKF Z7 firmy Tamiya w skali 1:35. Ten model kupiłem sobie na pchlim targu. Bardzo lubię ten ciągnik i po prostu chciałem go mieć. Akurat była okazja, nie był drogi, także go wziąłem. Ten model jest zrobiony w sumie prosto z pudła. Jedyne co przy nim pogrzebałem to trochę przy tych kapslach przy kołach jezdnych, bo one są w tym modelu strasznie dziwne. Tu dużo tak nie zmieniałem, ale są lekko zmodyfikowane względem tego, co było w pudełku. Kolejnym modelem jest dokładnie ta sama miniatura, którą pokazywałem przed chwilą, z tym, że postanowiłem sobie zrobić ten pojazd w wersji zimowej. Także tutaj jak widać jest nasypane śniegiem, ale to nie wszystko co zrobiłem przy tym modelu. Postanowiłem też dorobić plandeki i kurtyny, także troszkę pracy wymagało to ode mnie. Ale wydaje mi się, że nie wyszło najgorzej, na pewno można byłoby to zrobić lepiej. Jedyny taki największy zarzut jaki mam, to zarzut jeśli chodzi o tą plandekę na masce, ponieważ to robiłem z green stuffu. Bardzo łatwo przechodzą przez niego wszystkie nierówności, jakie są na pancerzu, na poszyciu pojazdu. Także to na froncie maski jest napis, który po prostu się odciskał, więc musiałem tam go trochę ściąć, zrobić z gipsu takie zgrubienia, żeby to po prostu się tak nie odciskało, żeby ta plandeka sprawiała wrażenie takiej troszkę grubszej. Tak samo zrobiłem to po bokach, tam gdzie są takie żebra wentylacyjne, także musiałem je zeszlifować, ściąć trochę i podkleiłem tam plasterkiem gipsu, żeby po prostu te żebra tak bardzo się nie odciskały spod tej plandeki na masce. Tutaj jedna ze zdecydowanie moich ulubionych prac, jedna z moich chyba lepszych, to jest Focke-Wulf w skali 1:35 firmy Border. Model, który może budzić pewne kontrowersje, ponieważ skala jest dość nietypowa. Nieraz widzę narzekania niektórych modelarzy na to, że ta skala jest głupia wręcz dla niektórych, bo jest taka nietypowa właśnie jeśli chodzi o samoloty. A mi się właśnie bardzo podoba z tego względu, że raz, że jest duża dostępność figurek, łatwo można figurki do tego dorobić, no bo 1:35 jest bardzo bogatą skalą jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatki. I do tego jeszcze, jak ktoś ma więcej miejsca, może przy tym jakiś pojazd postawić, czołg, transporter, samochód, cokolwiek. Myślę, że więcej możliwości daje ta skala. Minusem tego modelu jest na pewno instrukcja. Będę robił osobny filmik o tym, jak się wzbiorę w sobie, bo ta instrukcja posiada parę błędów, wtedy dość sporo błędów, więc trzeba być bardzo uważnym. Sam sobie model jest bardzo fajny, dobrze się go składało. Przy silniku trochę trzeba było się nagimnastykować, ale ogólnie wydaje mi się, że wyszedł ten samolot bardzo fajnie. Figurki są z różnych zestawów, tam stoi pilot, to jest pilot Messerschmitta, nie jestem do końca pewien czy spadochron się zgadza, bo jak się nie mylę to piloci Messerschmittów i Focke-Wulfów mieli chyba inne spadochrony, ale tutaj nie jestem pewien, nie jestem specjalistą w tym temacie. Ten soldat z gazetą to jest jakiś tam figurka z Masterboxa chyba, tam po prostu połączone chyba są dwie figurki. A tych dwóch mechaników, którzy stoją na górze, to po prostu są figurki z Afrika Corps. Znaczy figurki, głowy w sumie od nich są, chyba buty i dłonie, a resztę figurek po prostu urzeźbiłem sam. No wyszły jak wyszły, no lepiej nie potrafię, to było moje pierwsze na taką skalę rzeźbienie figurek. Powiedzmy, że jestem zadowolony z efektu, wiem, że nie wyglądają super, że odstają od tego pilota zwłaszcza, ale moje pierwsze podejście do rzeźbienia figurek następnym razem powinno być lepiej. No i też postanowiłem, że dam tutaj sporo dodatków do tej dioramy, jakiś kod, gdzieś tam przy kanistrze, nie wiem czy będzie widać, tam koło gaśnicy będzie szczur. Taka kropka teraz jest do zauważenia i parę dodatków, żeby troszkę tą scenkę urozmaicić.
No i chyba tyle, nie będę przedłużał. Będzie osobny film na temat tego samolotu, tam na pewno więcej coś powiem. Kolejna diorama z figurkami. W tym roku zdecydowanie figurek dość sporo pomalowałem, jak na mnie. Jak widać, to jest bardzo aktualny temat. Na razie końca nie widać chyba. No, rozwalony BMP-1, model dostałem od przyjaciela. Tak samo zresztą jak tego zimowego SDK Z7, też przyjaciel mi go kupił. Było kilka koncepcji, jak ten pojazd zrobię. Najpierw chciałem zrobić w fińskim malowaniu, potem chciałem zrobić, nawiązując do filmiku o Andrzejku, nie denerwuj się. To wszyscy chyba znamy w Polsce ten filmik. Na koniec końców doszedłem do wniosku, że zrobię no, zniszczonego czy uszkodzonego BWP-a. Zwiadowcy ukraińscy gdzieś tam sprawdzają, czy na pewno wszystko jest ok, czy jest bezpiecznie wokół tego pojazdu. No i nic więcej nie mogę o tej scence powiedzieć, no wszystko tutaj widać, tam gdzieś akurat na tym filmiku tego nie będzie widać, w zdjęciach w galerii może tak. Z prawej strony jest jeszcze błotnik uszkodzony, brakuje koła. Tam gdzie są po lewej stronie jest spalony fragment, są koła bez bandaży, to też je szlifowałem, żeby bandaże usunąć, więc starałem się robić takie koła jak powinny mniej więcej być, więc myślę, że do tematu podszedłem najlepiej jak potrafiłem. Ja jestem zadowolony z tej scenki, nawet z figurek, które nie są idealne, ale jakoś tam próbowałem chociaż odwzorować ukraiński kamuflaż. Myślę, że może się podobać ta diorama. Parę razy dostałem pytanie, jak ten licznik w ogóle jest zrobiony, z czego go zrobiłem. To jest nic. Chciałem, żeby to było jak najprostsze, więc postanowiłem, że kupię po prostu zapięcie do roweru. Utnę ten kabel, tutaj powinien wchodzić zapięcie, tutaj był ten drut, tak, tu jest zaklejony żywicą. I po prostu zmienia się dzień, tak. Mam nadzieję, że to nie będzie prorocze. Wkładam tak i w sumie tam tak i zaślepiam zaślepką, no i gotowe, tak? I tak to się prezentuje. Kolejny model, który dostałem od przyjaciela, tego samego zresztą, bo tam pozostałe dwa, wcześniej wspomniane. Rosomak i BG, model wspaniały po prostu, ja nie mogę nic złego powiedzieć, jeśli chodzi o składalność tego modelu. Od razu jak go dostałem, to zaświtała mi w głowie myśl, aby nawiązać do opowiadania pana Marcina Ciszewskiego pod tytułem www.1939.com.pl. To jest takie opowiadanie science fiction o żołnierzach, którzy się przenoszą w czasie i walczą z Niemcami w trakcie kampanii wrześniowej, no i potem II wojny światowej. No i postanowiłem, że będzie Rosomak, dokupię do niego jakiś pojazd drugowojenny. Akurat z ICM-u pojawił się bardzo fajny transporter. On niestety ma gumowe gąsienice, więc dokupiłem do niego friule, więc gąsienice są metalowe w tym transporterze. Model super, tylko te gąsienice wymagają wymiany. Do tego dokupiłem jakieś figurki właśnie załogi Rosomaka, no i ułana na koniu. Tu z tym koniem musiałem troszkę pokombinować, jak zrobić całe to ogłowie, znaczy nie całe, ale bardziej chodzi o wędzidło i wodzę, ponieważ coś mi nie pasowało, ja tam się na koniach nie znam, tak, ale coś mi nie pasowało, musiałem troszkę sobie poczytać i rozkminić jaki typ tego ogłowia tutaj jest w tym koniu i jakie ten koń posiada i jaki typ wędzidła tutaj jest zawarty w tym i postarałem się odtworzyć tak, żeby w miarę wyglądało tak jak jeden z rzeczywistych typów tego ogłowia. Tu też dodałem siatkę maskującą. W pierwszej chwili miało tej siatki nie być, ale zrypałem jedną rzecz. Na froncie źle nakleiłem tablice rejestracyjne razem z flagą odwrotnie i postanowiłem to zamaskować, także no, siatka maskująca została zakupiona, to chyba z AK jest siatka, no i sobie jest. I fajnie, bo ta siatka fajnie wygląda, troszkę urozmaica ten model. I BG bardzo polecam, figurka, koń super, i CM Transporter też bardzo polecam. Tylko gąsienice, jak ktoś lubi gumowe to spoko, jak ktoś nie lubi to zawsze można wymienić.
Teraz coś prostszego, to jest Dragon 1.72 Pantera F. Dragon jest taką trochę dziwną firmą, ponieważ modele 1.35 robi bardzo fajne, przynajmniej te, które ja miałem okazję sklejać, a w tych mniejszych skalach są jakieś dziwaczne. Tak? Tutaj ten pojazd kadłub ma metalowy. Prawie cały kadłub jest metalowy, no wieża nie, a tak, ale kadłub oprócz tej płyty, która jest plastikowa, ale tak to wanna i góra to jest po prostu metal, no nie? I tam dodatki są już plastikowe. Ale ogólnie no dziwny pomysł ma Dragon. Mam jeszcze modele w skali 1 na 144, które są z takiej niby gumy, ni to plastiku zrobione. Jeszcze dziwniejsza sprawa. Co o tym modelu mogę powiedzieć? Bardziej chodzi o moim wykonaniu. Tak, no sam model jest spoko, nie ma nic, tutaj żadnych fajerwerków przy tym modelu nie ma, jest to kiedyś uproszczony, ale jest składalny. Dziwną rzeczą jest farba Tamiya, której tu użyłem. Tutaj wyszła taka brązowa, a według opisu to jest Hull Red, tak? Więc no to nie jest czerwony tak jakbym się spodziewał. Wyszedł po prostu brązowy ten kolor, a i tak go troszkę jeszcze rozjaśniałem. Więc jak chcecie malować farbę podkładową, to używając Tamii Hull Red, to ten kolor do tego się nie nadaje. Bardziej z tego wychodzi jakiś chocolate brown niż czerwony, nie? Ale no, możemy założyć, że ten pojazd miał mieć brązowe akcenty, a nie czerwone i tego się trzymajmy. A model, jak ktoś będzie miał okazję, to polecam. Ja go kupiłem za jakieś 5 euro chyba, więc wart swojej ceny. Kolejny model firmy Tamiya w skale 1.48. No po prostu ja nie mogę się nachwalić tych modeli w tej skali, bo one są po prostu wspaniałe. Uwielbiam tę skalę i ostatnio mam coraz większego smaka na głównie modele w tej skali, jeśli chodzi o Tamiję i pojazdy. W tym modelu brakuje Cimeritu. Cimerit zrobiłem sam. Na moim kanale jest filmik, jak ten Cimerit powstawał. Także gdzieś tutaj u góry pojawi się zaraz karta. Spokojnie można sobie kliknąć i w wolnej chwili obejrzeć, jak ja robiłem Cimerit. Jest po polsku z angielskimi i polskimi napisami, więc można śmiało w różnych językach oglądać, tak powiem. No tym modelu nie mam nic do powiedzenia, tak? To w sposób tam 1.48, tutaj nic dodać, nic ująć. Model prosty, łatwy. No nie da się po prostu tego modelu zepsuć, naprawdę trzeba się postarać, żeby modele tam i zepsuć, tak? Jedynym minusem tego modelu to jest figurka. Cały czas się uczę malować figurki, więc ten czołgista nie wygląda jakoś za specjalnie, ale można troszkę przymrużyć oczy i udawać, że jest ok. Znowu Tamiya 1.48 i znowu niczego złego nie mogę o tym modelu powiedzieć. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego, jak ten model wyszedł. Tutaj temat podstawki, takiej prostej podstawki, narodził się w momencie, jak zobaczyłem, że figurka obserwatora stoi po prostu w sobie. Doszedłem do wniosku, że głupio by to wyglądało, jakby on stał na pojeździe. Tutaj chłopacy walą, strzelają do przeciwników, tak, a to mu tak hałasuje coś nad uchem. I tak na pewno hałasuje, ale jak zawsze jak jest jednak 2 metry dalej, to może troszkę mniej, tak? Więc postanowiłem, że zrobię taką prostą podstawkę i będą też figurki dodane do tego pojazdu. Doszedłem do wniosku, że teraz będę starał się nie bać malować figurek, tylko będę wychodził ze strefy komfortu i do każdego modelu, jak będzie taka możliwość, to po prostu będę malował figurki. Panzerjäger 1, firma Dragon, skala 1.35. Model ten zacząłem robić już kilka lat temu i przyciągało mi się kończenie jego, ponieważ uzdrałem sobie, że zrobię do tego pojazdu silnik i będzie po prostu otwarta z tyłu klapa, może nie klapa, ale będzie tam wyeksponowany ten silnik, no ale nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć silnika do Panther 1B. No i tak się to przedłużało, aż w końcu doszedłem do wniosku, że gdzieś mam ten silnik, zamykam budę po prostu i maluję dalej model. Kończę go sklejać, bo dużo sklejania nie zostało. Dokończyłem sklejanie, psiknąłem podkładem, no i pomalowałem ten model. Doszedłem do wniosku, że będzie to afrykańskie malowanie, bo ono takie dość ciekawe się mi wydawało. Panzer Graina, który jest tak przypruszony piaskiem, jak się nie mylę, to Niemcy na początku właśnie malowali jakimś takim płotem czy ziemią, jak jeszcze nie kamuflowali, ale tutaj nie jestem ekspertem w tym temacie, więc
więc proszę na mnie się nie powoływać. Więc no, do tego jest tak lekko tylko przypruszony takim kurzem. Użyłem farby Buff firmy Tamiya. Dałem tam parę gratów, które są rozgrzebane na pancerzu, po co są wyciągane jakieś rzeczy ze środka, tam trochę jakieś łuski zostały, tak. No i tutaj ten brytyjski żołnierz trzyma sobie niemiecki hełm jako pamiątkę z Afryki i tak postanowiłem nazwać tę małą scenę. Tutaj jeszcze widać smocze zęby, które zrobiłem sam, one są z gipsu zrobione. No i tam drut kolczasty, który też sam wykonywałem. Trochę to zajęło tam 3-4 godziny zrobienie takiego drutu kolczastego półmetrowego. Tu jest troszkę mniej użyte, to jest jakieś 30 cm użyte na takim małym kawałku, ale myślę, że warto było się w to bawić, bo efekt jest całkiem fajny. Także ten model polecam, jakby ktoś miał okazję kiedyś skleić, kupić sobie Dragona Panzerjäger 1, to jak najbardziej jest model godny polecenia. No i ostatnia praca, którą skończyłem w tym roku, to jest Möbelwagen, taki dość nietypowy. Inspiracją do zrobienia tego pojazdu była gra Call of Duty, pierwsza misja, gdzie się lądowało i trzeba było zneutralizować tego typu pojazdy. Tutaj jak widać mryga taka pomarańczowa lampka, to jest właśnie nawiązanie do tego, co trzeba było w tej misji zrobić, że po prostu trzeba podejść do pojazdu, podłożyć ładunek i go zdetonować, tak żeby ten pojazd wybuchł. No i starałem się ten pojazd tak w miarę odtworzyć, bo samo to, co jest w grze, to jest, no, jak to w grze z początku lat 2000, tak? Tam nie ma zbyt wielu szczegółów, więc to taki bardziej wygląda jak blob, który przypomina konstrukcją właśnie Möbelwagena. Tam też ten pojazd miał szurceny, których praktycznie nie powinno być, dlatego tutaj w tym moim modelu są szurceny. Jest Flak-Wirling, który nie posiada tych osłon, no w grze też nie posiadał, tak. Obsługa to tam było trzech operatorów, u mnie tak samo jest trzech żołnierzy, także tutaj niektóre rzeczy się zgadzają, są pokryte z grą. Pojazd ten w jednym etapie stał w jakiejś tam ruince. Postanowiłem, że też taką ruinę zrobię. Lekko ją wtyningowałem, no bo w grze to po prostu była sama cegła i nic więcej. Tutaj dałem trochę tynku, jakieś drewniane ramy, które pozostały po drzwiach, po oknach, jakieś rozbite okna. Tutaj gdzieniegdzie, nie wiem czy na tym filmiku będzie widać, są potłuczone fragmenty szkła. Tapeta w środku jest też, tutaj można zobaczyć tapetę. Oraz listwy przypodłogowe, żeby łączenie między podłogą a tapetą jakoś tak fajnie przymaskować. Także tutaj starałem się jakoś tak oddać minimum realizmu, jeśli chodzi o ten budynek. Tak, jakaś podłoga drewniana, jakieś potłuczone cegły, tynk, jakieś drewna. Także no myślę, że scenka może być klimatyczna i u niektórych na pewno budzą się wspomnienia z Call of Duty jeszcze, jak ta gra wyglądała, jak gra wojenna, a nie jak cyrk z biegającymi pseudopiosenkarzami i tak dalej. Także no, ja jestem zadowolony, osiągnąłem to co chciałem. Ta lampka troszkę za szybko mryga, ale nie potrafię zrobić, żeby wolniej mrygała. Zamontowałem potencjometr, ale nie potrafię tego jeszcze bardziej zwolnić. Mryga najwolniej jak się da. Także tak miało być i tyle. O. Ja jestem zadowolony. A i te figurki też, tutaj przerabiałem figurki, przerabiałem im nogi i ręce, ponieważ to są figurki chyba Hobby Boss. One są do pelotki, ale do innej, więc tu musiałem troszkę nogi zmodyfikować. No to jest połączenie kilku różnych figurek. Znaczy, no głównie korpusy i góra jest oryginalna, tak, a bardziej chodzi o dół, został przerobiony tak, żeby te figurki się wpasowały, żeby to jakoś w miarę logicznie wyglądało. I to by było na tyle, jeśli chodzi o modele z roku 2024. W tle widzicie modele, które planuję dokończyć i zrobić w roku 2025. To nie są wszystkie modele, które powstaną, ale chociaż część z nich możecie sobie już teraz zobaczyć. Planuję zrobić też taką małą zabawę dla moich widzów. Jeśli osiągnę 1000 subskrypcji, to pojawi się filmik z taką zabawą, tak? Także warto dać suba, lajka, komentować i po prostu pomóżcie mi rozwijać mój kanał. Myślę, że będziemy razem mogli coś pomodelować.